Niewiele osób wie, że NKWD była jedną z najbardziej zbrodniczych formacji XX wieku. W przeciwieństwie do SS, nigdy jednak NKWD nie zostało osądzone za swoje zbrodnie. To NKWD było odpowiedzialne za śmierć dziesiątek milionów ludzi w Związku Sowieckim i poza jego granicami. W tym filmie ujawniamy, jak było zorganizowane i jak działało NKWD. Dlaczego jego ludzie uniknęli kary za swoje zbrodnie. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Nikt dokładnie nie wie, ile ofiar pochłonął sowiecki komunizm. Zapoczątkowany rewolucją bolszewicką w Rosji w październiku 1917 roku, którego kres nastąpił wraz z ostatecznym upadkiem Związku Sowieckiego w grudniu 1991 roku. Spora część historyków jest przekonana o tym, że przy uwzględnieniu wszystkich krajów, które zostały zainfekowane komunizmem, liczba tych ofiar może przekraczać nawet 100 milionów. Tylko w samym Związku Sowieckim liczba ofiar może sięgać prawie 60 milionów. Tak czy inaczej, Związek Sowiecki był prawdziwym imperium śmierci i to bardzo sprawnie zorganizowanym i administrowanym. Do stworzenia takiego państwa bolszewicy przystąpili już na samym początku swojego urzędowania. W październiku 1917 roku powołali do życia najważniejszą jego instytucję, czyli Ogólnorosyjską Nadzwyczajną Komisję do walki z kontrrewolucją i sabotażem, zwaną potocznie ČEKA. Na jej czele stanął znany wszystkim Polak Feliks Dzierżyński. Była to tajna policja polityczna o niezwykle szerokich uprawnieniach. Posiadała między innymi prawo do rozstrzeliwania wszystkich zatrzymanych osób, które uznała za wrogów bolszewickiego państwa. W lutym 1922 roku ČEKA przemianowana została na Państwowy Zarząd Polityczny, czyli GPU, a w listopadzie 1923 roku na Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny, czyli OGPU. Pomimo przeobrażeń nazwy, zakres jej kompetencji nie uległ jednak zmianie. W 1934 roku dokonano kolejnej zmiany nazwy. W miejsce dotychczasowego OGPU wprowadzono nazwę Narodny Komisariat Wnutriennych Dzieł, czyli NKWD. Jego szefem został Gienrych Jagoda. We wrześniu 1936 roku Jagodę zmienił Nikołaj Jeżow, a tego ostatniego w listopadzie 1938 roku zastąpił Ławrentij Beria. Za czasów Jagody miały miejsce procesy pokazowe rzekomej antystalinowskiej opozycji, w całości wyreżyserowane przez NKWD. Tą opozycję nazwano wówczas antysowieckim trockistowsko-zinowiewowskim centrum. Z kolei za czasów Jeżowa NKWD aresztowało prawie 1,5 miliona niewinnych ludzi, z czego prawie 800 000 z nich zostało rozstrzelanych. Jeżow był dewiantem i biseksualistą. Uwielbiał orgie seksualne z podwładnymi funkcjonariuszami oraz ich żonami. Tego rodzaju upodobania miał również następca Jeżowa Ławrentij Beria. Jego podwładni porywali na ulicach Moskwy bardzo młode kobiety albo nawet dziewczynki, które były następnie zawożone do moskiewskiej rezydencji Berii, tam przez niego gwałcone, a potem wysyłane do łagrów.
Wystawnych seksualnych orgii nie unikały zresztą elity NKWD. Ich cechą wspólną, obok lubowania się w takich orgiach seksualnych, był też bezpośredni ich udział w dokonywanych przez NKWD zbrodniach. Ci, którzy się do tej elity zaliczali, osobiście lubili bić więźniów, torturować ich, a potem osobiście brać udział w ich egzekucjach. Przykładowo, w marcu 1940 roku polskich jeńców wojennych z Ostaszkowa osobiście mordowali trzej generałowie NKWD: Nikołaj Siniegubow, Michaił Krywienko i Wasilij Błochin. Ten ostatni, jak szacują dzisiaj historycy, mógł nawet osobiście rozstrzelać kilkadziesiąt tysięcy ludzi. We wrześniu 1939 roku NKWD wkroczyło do Polski zaraz za oddziałami sowieckiej Armii Czerwonej. Na tle obdartych i zaniedbanych czerwonoarmistów oficerowie NKWD na pewno wyróżniali się swoim wyglądem. Nosili bowiem charakterystyczne czapki z czerwonym otokiem i niebieskim denkiem obramowanym czerwoną lamówką, niebieskie spodnie wpuszczane do skórzanych oficerek i oliwkowe bluzy. Oprócz stopni wojskowych oficerowie NKWD mieli też swoje własne stopnie. W przededniu wybuchu II wojny światowej cały aparat NKWD liczył 32 642 funkcjonariuszy, pełniących służbę w kilkunastu zarządach, wydziałach i samodzielnych wydziałach specjalnych. Jeden z takich wydziałów specjalnych, pierwszy Wydział Specjalny, którym kierował major bezpieczeństwa państwowego Leonid Fokiejewicz-Basztakow, w całości był odpowiedzialny za wykonanie zbrodni katyńskiej. Basztakow zresztą obok Mierkułowa i Kobułowa wchodzili w skład tzw. Centralnej Trójki, powołanej uchwałą Sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku. Najważniejszym pionem w centrali NKWD w Moskwie był liczący prawie 1500 funkcjonariuszy Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego, którym kierował wspomniany Mierkułow. Zajmował się on ochroną władz, inwigilacją wrogich grup i organizacji oraz śledztwami w tym zakresie. Ważny był również liczący ponad 600 funkcjonariuszy Główny Zarząd Ekonomiczny, na czele którego stał wymieniony już Kobułow. Zajmował się on wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem sowieckiej gospodarki. W centrali funkcjonowały również zarządy transportu, więziennictwa, obozów pracy, wojsk pogranicznych, wojsk konwojowych, jeńców wojennych, zaopatrzenia wojennego, finansowo-planowy i archiwalny. Centrala NKWD w Moskwie miała też do dyspozycji 4 wewnętrzne więzienia: Łubiankę, Butyrki, Lefortowo i więzienie Suchnowskie, które łącznie mogły zmieścić ponad 5000 więźniów. We wrześniu 1939 roku po zajęciu przez Sowietów Kresów trafiło do nich wielu polskich dowódców i wielu przedstawicieli polskich elit. Funkcjonariusze NKWD obok różnego rodzaju wyrafinowanych metod śledczych stosowali ciągnące się dniami i nocami przesłuchania aresztowanych, uniemożliwiając im sen i zmuszając ich do stania bądź siedzenia w pozycjach, które przynosiły im potworny ból. Do tego nieustannie obrzucali ich wyzwiskami i brutalnie bili. Do tego momentu, aż sami przyznali się do wszystkiego. W NKWD opracowano nawet specjalny podręcznik dręczenia więźniów, którego autorem był niejaki Leonid Zakowski, jeden z najbliższych współpracowników Jagody. Jak mówił ten podręcznik, gdy maltretowany delikwent wykazywał objawy nerwowego załamania, nie należało go wówczas łamać do końca, ale podsunąć mu myśl, aby
to on sam, denuncjując swoich kolegów i idąc na pełną współpracę z NKWD, stał się prawdziwym sowieckim patriotą. W tym podręczniku podkreślano również, że do końca złamana ofiara będzie miała gorsze wyniki w późniejszej pracy agenturalnej na rzecz NKWD. Wielu funkcjonariuszy NKWD wykazywało się w czasie prowadzonych śledztw sporymi umiejętnościami psychologicznymi, potrafiąc nawet bez tortur wycisnąć z przesłuchiwanego wszystko. Takim funkcjonariuszem był na pewno major bezpieczeństwa państwowego Zarubin, który przesłuchiwał polskich jeńców w obozie w Kozielsku. Jak pisze w swojej książce profesor Stanisław Swianiewicz, jeden z ocalałych jeńców Kozielska, Zarubin był człowiekiem kulturalnym, przyjemnym w konwersacji i władał wieloma językami obcymi. Przypominał nieco oficera carskiej żandarmerii. Zarubin, jak pisze Swianiewicz, był przedstawicielem tej inteligentnej części NKWD. Nic dziwnego, że kilka lat później został wysłany do Stanów Zjednoczonych, gdzie szpiegował pracę nad amerykańską bombą atomową, budowaną w ramach projektu Manhattan. W lutym 1941 roku w NKWD zaczęła się kolejna organizacyjna reforma i zostało ono podzielone na dwa resorty – NKWD i NKGB. Ten drugi resort, na czele którego stanął Wsiewołod Mierkułow, był swoistym ministerstwem sowieckich służb specjalnych. Jego najważniejszymi pionami były zarządy wywiadu zagranicznego, zarząd kontrwywiadu i zarząd tajno-polityczny. Natomiast resort NKWD, pomimo ubytku pewnych pionów, nadal skupiał w sobie wiele sowieckich służb z milicją na czele i obozami gułagu. Podlegały mu również wojska pograniczne, konwojowe, operacyjne oraz wojska ochrony dróg. Jednak po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941 roku NKWD i NKGB ponownie połączono pod starą nazwą. Tyle tylko, że w kwietniu 1943 roku przywrócono poprzedni podział na dwa resorty, czyli NKWD i NKGB. NKGB nazwano też Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego, czyli MGB. Jakby tego było mało, z MGB wyłączono wojskowy kontrwywiad i przekazano go do Ludowego Komisariatu Obrony, nadając mu nazwę Główny Zarząd Kontrwywiadu Smiersz od hasła Śmierć szpionom. W 1952 roku z części zarządów Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego utworzono Główne Rozwiedywatelne Uprawlenie, czyli GRU. Kolejna reforma organizacyjna miała miejsce już po śmierci Stalina. Dokonano wówczas ponownego wydzielenia organów bezpieczeństwa z sowieckiego MSW i powołano do życia Komitet Bezpieczeństwa Państwowego KGB przy Radzie Ministrów Związku Sowieckiego. Zlikwidowaniu uległo też ogólnosowieckie MSW, którego kompetencje zostały przekazane do MSW poszczególnych republik związkowych. I taki kształt organizacyjny został zachowany do końca istnienia Związku Sowieckiego. Des sogenannten anatomischen Museums, wie es an allen Anatomien. O ile przywódcy III Rzeszy zostali osądzeni przez Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze, który uznał NSDAP i SS za formacje zbrodnicze, o tyle sowiecka partia komunistyczna, WKPB i jej ramię zbrojne NKWD za swoje zbrodnie nigdy nie zostały osądzone, a były one nie mniej ludobójcze od zbrodni niemieckich.
Dla nas, Polaków, sprawa zbrodni w Katyniu, w ramach której zamordowano prawie 22 000 polskich obywateli, jeńców wojennych i cywili, była i nadal pozostaje najważniejszą zbrodnią sowieckiego NKWD. Ale i ona nie doczekała się osądzenia przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, nawet po upadku Związku Sowieckiego. Ma zatem szansę się jeszcze powtórzyć, oczywiście w warunkach nowej wojny światowej, do której może jeszcze dojść. Współczesna Rosja jest bowiem wierną kopią Związku Sowieckiego, a jej służby specjalne wierną kopią dawnych sowieckich służb. Drodzy widzowie, moje live'y odbywają się teraz raz w miesiącu. Najbliższy z nich będzie miał miejsce we wtorek 16 grudnia o godzinie 20 i będzie dotyczył największych tajemnic światowych elit i ich wpływu na losy świata. Jak już informowałem, program live i udział w dyskusji na żywo będzie dostępny tylko dla osób wspierających kanał. Po zakończeniu live'u jego zapis będą mogli zobaczyć wszyscy widzowie. Zachęcamy do dołączenia do klubu osób wspierających kanał Zakazane Historie. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie Polskie Powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.